Siema! Dzisiaj prawdziwy klasyk, prawdziwy powrót do przyszłości, do drugiej generacji konsol wraz z Atari 2600 w wersji Junior. Zaczynamy. Atari 2600 pierwotnie ukazało się w roku 1977 i była to jedna z pierwszych konsol, która posiadała wymienne kartridże wyposażone w pamięć ROM. Oczywiście wersja klasyczna różniła się znacznie wyglądem od prezentowanej przeze mnie. Pierwsze modele były wykonywane w ogóle w drewnie. Jest to bardzo charakterystyczny kształt. Natomiast 9 lat później, w roku 1986, Atari wypuściło na rynek taką konsolkę odmłodzoną, ale skrywającą we wnętrzu te same wnętrzności, czyli 8-bitowy procesor o mocy 1,19 MHz. Dla porównania procesor NES-a miał 1,79, niby różnica nieduża, ale skok jakościowy w grach był kolosalny, po prostu druga, trzecia generacja to jest olbrzymia przepaść. Konsola ogólnie sprzedała się tak szacują różne serwisy, że około 25-30 milionów egzemplarzy, więc jest to bardzo dobry wynik. Była to najlepsza konsola drugiej generacji. Omówmy bardziej szczegółowo budowę tego sprzętu. Obudowa konsoli wykonana została z plastiku, kolorze takim ni to czarny, ni to grafitowy. Z przodu, co rzuca się w oczy i co bardzo odbija się w kamerze, ciężkie jest do uchwycenia, to jest to pasek taki jakby aluminiowy naklejony. Jest on naklejony i po tylu latach już on niestety troszeczkę odstaje, odkleja się. Tutaj na tym pasku jest dioda Power i jest dalej opis drugiego przycisku, który jest powyżej, TV Type Color Black and White. Tutaj jest logo Atari 2600 i tutaj są opisy do przycisków Select i Reset. No i tutaj są te przyciski, to są takie przesuwane, on, off, wyłącznik. Drugi to jest przełączanie między trybem Color i Black and White, czyli do telewizorów czarno-białych, czyli można sobie uświadomić, jak stara jest to konsola. Tutaj jest gniazdo na kartridże, w żaden sposób nie osłonięte przed kurzem. Tutaj natomiast jest przycisk Select, ten już nie jest przesuwany, tylko wciskany. Przycisk ten pełni taką funkcję, że w niektórych grach za jego pomocą wybiera się tam różne rzeczy, różne ustawienia zależnie od gry. No i przycisk Reset, który służy, wiadomo, do resetowania konsoli, ale nie tylko. Kiedy się włoży kartridż, włączy konsolę, tam się pojawi jakieś na przykład logo albo menu gry, to żeby zacząć grać, żeby odpalić właściwą grę, trzeba wcisnąć reset. Ale nie zawsze, ale czasami tak. Konsola, jak widać, jest płaska, bardzo niska. Z przodu zauważcie, co się bardzo rzadko spotyka, z przodu nic nie ma, jest tylko kratka, żadnych gniazd. Po bokach tak samo. Z tyłu natomiast są gniazda, które są tu opisane po kolei. Pierwszy przełącznik, jest to przełącznik kanałów, channel 2-3, wejście na kontroler. Jest z tyłu. Jest to bardzo dziwne, że wejście na kontroler jest z tyłu konsoli. No z przodu by się oczywiście nie zmieściły, bo konsola się zwęża. Jednakowoż jest to dziwne i w sumie mało wygodne, bo skraca nam kabel. No i głupio wygląda także. Tutaj jest przełącznik Difficult A i B do zmieniania poziomu trudności dla pierwszego gracza. Tutaj jest wtyczka Power na zasilacz i tutaj jest Difficult AB dla drugiego pada, no i gniazdo drugiego pada. Jeszcze wypada wspomnieć, że Atari 2600 była pierwszą konsolą, w której zastosowano gniazda DB9, czyli te takie
które później stały się standardem w innych konsolach, na przykład w konsolach Segi i także właśnie pady od Segi Master System czy od Mega Drive'a spokojnie pasują do Atari 2600. I ostatnia rzecz jest to wejście antenowe. No i pod spodem jest kratka, jest logo Atari i jest jakaś wiekowa już nalepka. Także tak prezentuje się Atari 2600 Junior. Jeśli chodzi o pady, pady bywały różne. Typowy kontroler od Atari 2600 do klasycznej wersji konsoli jest to joystick z jednym przyciskiem. Pady, które ja posiadam, są to też oryginalne pady Atari. Są to również joysticki i wyglądają one tak. Może te pady wyglądają trochę dziwnie, raczej na pewno dość futurystycznie. Pod spodem nie mają nic, tylko śrubki do rozkręcenia. Tutaj po bokach mają dwa przyciski, ale oba pełnią tą samą funkcję, bowiem gry na Atari 2600 były programowane pod jeden przycisk. No i tutaj główny sterownik w naszym padzie to jest właśnie joystick, który ma 4 zakresy ruchu: lewo, prawo, góra, dół, no i skosy też ma. I jest on dość duży. Na pewno nie obsługuje się go tak, jak ja teraz to robię, no bo to by było bardzo niewygodne, bo jest za wysoki. Nie dosięgłoby się palcem wtedy do spustu. Trzeba obsługiwać tego pada dwoma rękami. A zatem, kiedy sobie gramy, konsola oczywiście powinna leżeć frontem, to nasz pad musi przechodzić albo bokiem, albo kabel musi przejść nad konsolą i wygląda to nieestetycznie, a ponadto skraca nam kabel o tą długość konsoli, jakby nie było. Joystick działa dość opornie, zwłaszcza po tylu latach eksploatacji jest już dość mocno wyrobiony. To znaczy może nie tyle wyrobiony, co po prostu działa sztywno. Nie wiem, czy tak działają nowe pady, bo cóż, konsola jest starsza ode mnie, więc nie miałem możliwości tego sprawdzić, więc tak się prezentuje dość dziwnie i te przyciski po bokach to również nie są zbyt wygodne. Skoro mamy już konsolę, skoro mamy już pady, joysticki, no to przydałyby się gry. Gry wychodziły na kartridżach różnych, większych, mniejszych, grubszych, cieńszych, zależnie od wydawcy. Były różne wydania. Trafiały się nawet kartridże jasne. Tutaj mamy na przykład jeden wyższy, drugi niższy. Te od Atari miały taką metaliczną, połyskującą nalepkę. Tutaj znowu od Segi z takimi krawędziami. Ten już w ogóle inny. Także wedle wydawcy kartridże były różne. Typowy kartridż wyglądał tak. Czarna plastikowa konstrukcja z nalepką. Od frontu nalepka z tytułem gry i tutaj nalepka z obrazkiem. Chociaż nie zawsze był obrazek. Tutaj mamy przykład z obrazkiem. Rok wydania to akurat jest wydanie z 86. Jakaś reedycja, bo pierwotnie gdzieś tu mam w tych gratach Pac-Mana mam 2 egzemplarze tej kultowej gry. O, proszę bardzo. Jest też Pac-Man z 81 roku. Wydanie 81. Trochę się różni. Jak się wkłada kartridż? Na ogół jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kartridż zawsze jest składany tak, że obrazek jest skierowany ku górze i ku nam. Tutaj nie zawsze tak jest, bo często się zdarza, że obrazek jest do góry nogami. Mało tego, w ten sposób nie będzie pasował nigdy. Zawsze wkłada się obrazkiem do tyłu i tak właśnie. Tutaj też właśnie jest kartridż od Atari. Takich kartridży też było od groma z taką połyskującą na srebrno naklejką. Tutaj natomiast jest kartridż od Segi. Ma tutaj logo Sega.
i on ma tutaj na spodzie takie rowki. Inne kartridże tego nie mają, także jest to wszystko zależne od wydawcy. Tu też inny wydawca, też inna budowa kartridża. Tutaj to już w ogóle zupełnie inny. Tutaj też Activision. I tu też jest przykład kartridża, który wygląda dość prymitywnie i jeszcze ten kod kreskowy. W ogóle kto by pomyślał, że jest to gra. Z tej perspektywy to wygląda raczej jak jakaś kaseta magnetofonowa. No i takie różne, albo ten, też nietypowy. Ma tutaj jeszcze taki wystający cyndzel do wyciągania i cały opisany. Smurfy na przykład. Również mocno opisany kartridż bez żadnych obrazków, jedynie tytuł gry. Kartridż wydaje się jest dość duży, więc wydawać by się mogło, że w środku dużo się znajduje, jednak jest to bardzo mylące. W środku znajduje się taka płytka. No może się trochę różnić, ale na ogół jest podobna, czyli jest taka malutka płyteczka w tak wielkim kartridżu. Prosta konstrukcja. Ogólnie gry na Atari były bardzo proste, często bardzo prostackie, bo często gry na Atari były tworzone przez jednego człowieka. Jeden człowiek był programistą, testerem, często jeszcze grafikiem, kompozytorem, także nie były to takie rozbudowane produkcje, jakie znamy w czasach dzisiejszych. No i tak właśnie prezentuje się Atari 2600. Bardzo stara konsola, sprzed mojej epoki. Ja wychowałem się na Pegasusie, czyli na klonie NES-a, Famicoma. Później, w późniejszych latach, jak miałem już oryginalnego NES-a, no to wspominałem sobie dzieciństwo. Natomiast z Atari miałem styczność, to było dość krótkotrwałe, jak miałem około 5 lat, to był gdzieś tak rok 92. Wtedy mój kolega miał klon Atari, jakieś Rambo czy coś takiego. Było tam wgrane około 100 gier z Atari, no i wtedy żeśmy w to cieli. I było dość przyjemnie, ale to był bardzo krótki epizod. Dopiero później, po latach, po wielu latach zdobyłem oryginalny Atari. Także już tego sentymentu nie było już tej magii co wtedy, ale mimo wszystko jest to kawał historii. Gracze starsi ode mnie wiekiem, stażem na pewno pamiętają ze swojej młodości te konsole i zapewne wspominają ją bardzo miło. Natomiast dla wszystkich innych może to być tylko ciekawostka tego, jak kiedyś wyglądały gry, no bo niemniej myślę, że warto to znać. Może niekoniecznie będę mówił, że kupcie Atari, ale chociażby właśnie w internecie możecie sobie pooglądać. Atari jest dziadkiem tych wszystkich konsol i myślę, że należy się tej konsoli szacunek. Bez względu na to, jak później potoczyła się historia firmy Atari. Więc to tyle tytułem komentarza. Gry zaprezentuję Wam w kolejnym odcinku, no bo dzisiaj już nie ma na to czasu, a jest ich sporo, więc będzie taki przegląd gier na Atari. Myślę, że warto poczekać. A dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i cześć.